Serdecznie zapraszam do odcinka 159 Mrocznej Historii pod tytułem Rewolucja, część 3, Bastylia. W odcinku 158 opowiedziałem o ukrytych inspiratorach rewolucji francuskiej. W tym odcinku opowiem o zdobyciu Bastylii. Rewolucja francuska rozpoczęła się 14 lipca 1789 od ataku ludu Paryża na Bastylię w celu zdobycia amunicji i uwolnienia więźniów. Bastylia oznaczała murowany zamek na rogatkach miasta i została wybudowana przez króla francuskiego Karola V Mądrego w latach 1370–1383 jako część umocnień obronnych Paryża chroniących bramę świętego Antoniego. Budowa Bastylii rozpoczęła się w drugiej fazie wojny stuletniej pomiędzy władcami Francji i Anglii. Swoje obronne znaczenie twierdza straciła w XVII wieku, kiedy przekształcona została w więzienie, w którym osadzano przeciwników politycznych na mocy tzw. listów prowizyjnych. Atak tłumu Paryżan na Bastylię nie był wielkim sukcesem militarnym, jak twierdzą oficjalni historycy. Twierdzę broniło zaledwie 97 żołnierzy weteranów, w tym wielu inwalidów, oraz 32 żołnierzy ze szwajcarskiego pułku Salis-Samade. Rewolucjoniści uwolnili tylko kilku więźniów, 4 fałszerzy, hrabiego oskarżonego o kazirodztwo i 2 szaleńców. Bastylia została zburzona i na jej miejscu powstał plac Bastylii z kolumną lipcową, upamiętniającą wydarzenia z lipca 1830 roku. Wydarzenia z lipca 1830 miały związek z rewolucją francuską i były próbą odzyskania władzy przez króla Karola X na mocy tzw. ordonansów lipcowych. Ordonanse lipcowe były dekretem królewskim Karola X, wydanym we Francji 25 lipca 1830 roku. Dekret rozwiązywał zgromadzenie narodowe, likwidował wolność prasy i ograniczał prawa obywatelskie. Dekret Karola X wywołał oburzenie i protesty w Paryżu, podczas których studenci i robotnicy oraz część żołnierzy wznieśli 27 lipca barykady. Jednakże koniec rewolucji nastąpił po zdobyciu ratusza i wycofaniu armii 29 lipca 1830 roku. Król Karol X abdykował 2 sierpnia i władzę przejął Ludwik Filip z dynastii orleańskiej, który rządził 18 lat do roku 1848. Zwróćmy uwagę, że w rewolucji lipcowej 1830 wykorzystano studentów, jak sugerował 75 lat później postulat 14 opublikowanych protokołów mędrców Syjonu. Manipulowanie studentami uczelni przy pomocy fałszywego idealizmu. Powstaje pytanie, czy Karol X miał szansę odzyskania władzy? Czy może był tylko marionetką, a 3 dni chwały, jak nazywano rewolucję lipcową, były tylko farsą dla gojów? 14 lipca 1789, czyli dzień zdobycia Bastylii, jest obchodzony współcześnie jako święto narodowe Francji. Bastylię utożsamia się z władzą monarszą, która została obalona w wyniku rewolucji francuskiej. Powstają jednak pytania, dlaczego klucz do Bastylii trafił w ręce prezydenta Stanów Zjednoczonych Jerzego Waszyngtona i prezentowany jest do dziś w jego posiadłości Mount Vernon. Dlaczego symbol zburzenia Bastylii jako upadku władzy Ludwika XVI i jego więzienia podkreślany jest tak bardzo, skoro uwolniono w czasie ataku na Bastylię zaledwie kilku nic nieznaczących kryminalistów?
Okazuje się, że w więzieniu twierdzy przebywało wcześniej wiele osób działających na szkodę króla i monarchii francuskiej. Jedną z nich był tajemniczy człowiek w żelaznej masce, którego personaliów nigdy nie ujawniono. Więzień ten, początkowo przetrzymywany w cytadeli na wyspie Świętej Małgorzaty u południowych wybrzeży Francji, został przeniesiony do Bastylii, gdzie zmarł 19 listopada 1703 roku. Na twarzy więźnia była założona żelazna maska, której pod karą śmierci nie wolno mu było zdejmować. Okrutne traktowanie człowieka w żelaznej masce świadczy, że musiał być postacią nietuzinkową i szczególnie groźną dla ówczesnej władzy. Dlatego też twierdzenia, że był włoskim dyplomatą Marchiali, są mało wiarygodne. Aleksander Dumas w swojej powieści Wicehrabia de Bragelonne opisuje człowieka w żelaznej masce jako bliźniaka króla Ludwika XIV. Natomiast Voltaire wskazuje, że był to przyrodni starszy brat króla Ludwika XIV. Ojcem człowieka w żelaznej masce miał być kardynał Gilles Mazarin, a matką Anna Austriaczka. Marquis de Sade był również więźniem Bastylii. Ponad połowę swojego życia spędził na wygnaniu lub w więzieniu i od jego nazwiska pochodzi sadyzm jako zaburzenie preferencji seksualnych. W roku 1757 brał udział w najsłynniejszej orgii, która trwała 120 dni. Tam poznał pewną kobietę, która słynna była z powodu swoich sadystycznych skłonności. 21 kwietnia 1759 został wtrącony do więzienia za bycie rozpustnikiem i szerzenie niechrześcijańskich zachowań. To doświadczenie nie przeszkodziło mu w późniejszym napisaniu o swoich przeżyciach w książce 120 dni Sodomy, czyli Szkoła libertynizmu. 29 lutego 1784 de Sade został przewieziony do Bastylii i 4 lipca 1789, zaledwie 10 dni przed wybuchem rewolucji, rozpustnik krzyczał z okna więziennego: na pomoc, mordują więźniów Bastylii. W obawie przed reakcją paryskiego ludu naczelnik więzienia wnioskował o przeniesienie kłopotliwego więźnia do zakładu dla obłąkanych w Charenton, gdzie pozostał do 2 kwietnia 1790 roku. René Auguste Constantin de Renneville, francuski pisarz urodzony w Normandii, z powodu protestanckich poglądów opuścił Francję i udał się do Niderlandów w roku 1699. Po powrocie do Francji w 1702 został uznany za szpiega i osadzony w Bastylii, gdzie przebywał do 1713 roku. W czasie pobytu napisał serię poematów, które nazwał Otia Bastylica. Pisarz został uwolniony przez Annę, królową Anglii, Szkocji i Irlandii od 1702 oraz Wielkiej Brytanii po połączeniu królestw Anglii i Szkocji w 1707 roku. Związki Renneville'a z władczynią Anglii wskazują, że uznanie pisarza za szpiega angielskiego nie było bezpodstawne. Hugo Briot był francuskim administratorem i heretykiem. To właśnie u Briot zbudował Bastylię w latach 1370 do 1383 za panowania Karola V oraz zbudował pierwsze kanały ściekowe w Paryżu. Z powodu swoich przekonań był w konflikcie zarówno z Kościołem, jak i Uniwersytetem Paryskim. Po śmierci Karola V w czasie zamieszek w Paryżu aresztował niektórych mieszkańców nękających Żydów w mieście. W procesie sądowym zarzucono mu herezję, sodomię oraz wymuszenie i uwięziono w Bastylii. Podczas kolejnych zamieszek w Paryżu Briot został uwolniony przez tłum,
buntujący się przeciwko nadmiernym podatkom. Zaangażowanie budowniczego Bastylii w obronę Żydów może wskazywać na jego żydowskie korzenie. Jeżeli tak było, to Bastylię zbudował Żyd i zburzyli ją Żydzi wspólnie z królem Prus Fryderykiem II, wykorzystując do tego celu masonerię. Kolejnym więźniem Bastylii był Voltaire, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, związany z królem Prus Fryderykiem II i masonerią. Nie ulega wątpliwości, że zarówno Fryderyk II, jak i Voltaire byli zaangażowani w projekt Rewolucja Francuska. W 1762 dzięki Voltaire'owi został opublikowany testament Jean Melière'a, księdza ateisty. Méliès stworzył wizję idealnej gminy pod rządami najmądrzejszych. Istotą tej społeczności była całkowita równość i wspólnota własności dóbr i ziemi. Komunizm, jaki proponował, miał zlikwidować warstwy pasożytnicze i doprowadzić do powszechnego dobrobytu. W swoich pismach zawarł skrajną krytykę chrześcijaństwa ze szczególnym uwzględnieniem katolicyzmu. Nie ulega wątpliwości, że wizja Melière'a odzwierciedlała pragnienia Żydów, pretendujących do miana narodu wybranego, których rzekomy ksiądz nazywał najmądrzejszymi. Atak na chrześcijaństwo i katolicyzm, głoszenie haseł komunistycznych, rządy narodu wybranego wskazują, że był on, podobnie jak jego promotor Voltaire, krypto-Żydem. Kiedy Voltaire przyjechał w 1778 do Paryża, witały go tłumy wielbicieli, co niektórzy fascynaci rewolucją francuską uznali za jej początek. 2 miesiące przed śmiercią Voltaire wstąpił do loży masońskiej 9 sióstr w Paryżu. Podsumował swoje życie słowami: umieram wielbiąc Boga, kochając przyjaciół, nie nienawidząc wrogów, nie cierpiąc przesądów. Powstaje pytanie, jakiego Boga miał na myśli Voltaire i o jakich przyjaciołach mówił w godzinie śmierci. Rząd rewolucyjny przeniósł zwłoki Voltaire'a 11 lipca 1791 do Panteonu, gdzie do dziś spoczywa obok Jean-Jacques Rousseau. Pogrzeb francuskiego pisarza, historyka i publicysty Voltaire'a odbywał się z wyjątkową pompą. Uczestnicy pogrzebu ubrani byli w historyczne i współczesne kostiumy ilustrujące dzieje rewolucji. Niesiono między innymi model Bastylii, a na wozie triumfalnym jechał aktor przebrany za Voltaire'a. Skronie owego Voltaire'a wieńczyła alegoria sławy. W najbardziej podniosłym momencie zaśpiewano chór patriotyczny do słów Voltaire'a. Muzykę skomponował do niego François-Joseph Gossec, a wykonał go chór męski z Towarzyszeniem Orkiestry Wojskowej. Taka obsada pojawiła się po raz pierwszy w historii. Podane fakty historyczne wskazują, że więźniowie Bastylii nie byli niewinnymi owieczkami, ale agentami szarych eminencji, zamieszanymi w spisek przeciwko władzy króla, duchowieństwu i społeczeństwu francuskiemu, którego wolność była stopniowo ograniczana, knującymi na rzecz wrogów Francji, Anglii i Niemiec. Ich fałszywe hasła wolność, równość i braterstwo, będące mottem wolnomularzy, działały na tłumy ogłupianych obywateli, ale pod nimi kryła się żądza władzy absolutnej, która wcale nie miała należeć do Francuzów. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 159, w którym opowiedziałem o niektórych więźniach zburzonej Bastylii.
Serdecznie zapraszam do odcinka 160 pod tytułem Rewolucja część 4. Wojna.